Któż nie zna sympatycznego Raymana? Dziś jego gwiazda trochę przyblakła, choć Ubisoft kilka lat temu przypomniał sobie o postaci za sprawą dwóch świetnych gier, Rayman Legends i Rayman Origins. Ale po tym coś o Raymanie ucichło i nie wiadomo, czy Ubisoft zdecyduje się jeszcze powrócić do tego kultowego bohatera. Rayman jednak ma bardzo długą historię i jego stworzenie zawdzięczamy tylko jednej osobie, jednak pierwsza gra została zapamiętana głównie dzięki morderczemu poziomowi trudności, jak i wspaniałej, kolorowej, dwuwymiarowej grafice. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to historia powstania świetnej, ale wściekle trudnej platformówki Rayman. Zapraszam. Postać Raymana zrodziła się w głowie Michaela Ancela. Ten urodzony w 1972 roku francuski deweloper od najmłodszych lat marzył o tym, aby tworzyć gry wideo. Jak sam wspomina, dość szybko zaczął uczyć się tworzyć grafikę, muzykę i kodować. To właśnie wtedy gdzieś narodziła się postać Raymana w postaci póki co luźnych szkiców. W 1992 roku Michael zaprojektował swoje pierwsze demo, które pokazał francuskiej firmie Lancor. Ta założona w 1988 roku firma nie zasłynęła w sumie niczym ważnym, no może poza Vroom. Głównie produkowali jednak gry na rynek francuski. Demo Ancela nie zdobyło ich uwagi. Wkrótce po tym Michael spotkał Nicolasa Czukruna, z którym zawiązał współpracę, produkując dla niego grafiki do tytułów na komputery 8 i 16-bitowe. Były to Pick and Pile oraz Intruder. Następnym krokiem Michaela Ancela było stworzenie samodzielnie gry, podobnie jak to robił Eric Chailly. Tutaj tytułem był Brain Blasters, stworzony na komputery Amiga i Atari ST. Była to gra logiczna, w której trzeba było odtworzyć wzór z kolorowych, kwadratowych klocków. Nie była to może jakaś wybitna gra, ale wydaniem jej zainteresował się Ubisoft. Tak Michael Ancel trafił do francuskiego dewelopera. Ubisoft w latach 90. był zupełnie inną firmą niż ta, którą kojarzymy dzisiaj. Założona przez rodzinę Gillemot, w której znalazło się 5 braci: Claude, Christian, Michael, Gerard i Yves. Początkowo zajmowali się sprzedażą i dystrybucją płyt audio, by w krótkim czasie rozszerzyć działalność o sprzęt komputerowy i gry. Firma nabrała wiatru w żagle, gdy wydali na francuski rynek takie hity jak Ikari Warriors i Commando. W 1988 roku firma posiadała jedynie 6 deweloperów pod swoimi skrzydłami i jednym z nich był właśnie Michael Ancel, który już wtedy dał się poznać jako spec od animacji. Inspiracją Raymana były celtyckie, rosyjskie i chińskie baśnie, a sam gameplay pierwszych poziomów był wzorowany na dziecięcym życiu Ancela, który lubił udawać się w okolice rzeki, wspinać się na drzewa i łapać owady. Michael rozpoczął pracę nad Raymanem jeszcze na komputerze Atari ST. Tutaj powstały pierwsze grafiki, muzyka, jak i poziomy, jednak szybko okazało się, że najlepszą platformą docelową będzie konsola, a dokładnie Super Nintendo Entertainment CD. Tak, grę planowano na koniec końców niewydanym nośniku CD stworzonym we współpracy z Sony do konsoli Super Nintendo. Gra miała posiadać tryb kooperacji i wyglądała trochę inaczej niż znamy ją dzisiaj. Jednak SNES CD nigdy się nie pokazało i Ancel musiał przenieść grę na kolejną konsolę. Jego kolejnym, trzecim już wyborem był Atari Jaguar, co było w pewien sposób logiczną kontynuacją po Atari ST. Jak wspomina sam Michael, w tamtym czasie Jaguar prezentował się jako przepotężna maszyna i w momencie jego premiery była to jedyna konsola, która potrafiła płynnie wyświetlić grafikę z Raymana. Samo Atari było również bardzo przychylne Michaelowi, bo chcieli z Raymana stworzyć maskotkę Jaguara, jak to było z Soniciem w Sedze i z Mario w Nintendo. Michael Ancel w przeciągu 6 miesięcy opracował system animacji do gry, który zaskakiwał swoją płynnością. Jednak gra potrzebowała pieniędzy, aby móc wprowadzić w życie różne pomysły. Wtedy pojawił się Michael Gillemot, który stwierdził, że jeśli gra ma być wielka, potrzeba więcej ludzi, no i oczywiście przede wszystkim więcej pieniędzy oraz lepszej organizacji całego systemu pracy. Kolejny raz gra została przesunięta z Atari Jaguar, na którą w końcu i tak się pojawi, na bardziej ciekawą konsolę, jaką było Sony PlayStation. Miało to sens, konsola Sony zdobywała potężne zainteresowanie przed premierą i był to na pewno bardzo trafiony wybór, jeśli chodzi o system. Zespół rozrósł się do 100 osób, które pracowały nad pomysłem Michaela Ancela, ale był pewien problem. Era PlayStation to era gier 3D. Konsola miała spopularyzować
popularyzować grafikę poligonalną. Niemal wszystko, co miało pojawiać się na konsolę, było w 3D. Poza Raymanem, ten nadal był dwuwymiarowy. Był to pewien problem. Gry 2D kojarzyły się z poprzednimi generacjami konsol, jakoś nie pasowało to do szybkiego PlayStation generującego grafikę w poligonalnej grafice 3D. Jednak Ubisoft miał plan wydać Raymana na PlayStation jako tytuł startowy. Jeśli pamiętacie, na premierę było jedynie 9 gier i jedną z nich był Rayman. Ubisoft miał naprawdę chytry plan. Wobec niewielu tytułów startowych gracze, mając tak niewielki wybór, siłą rzeczy sięgnęliby też po Raymana, niezależnie czy był 2D czy 3D. Wydanie go rok po premierze Sony PlayStation spowodowałoby, że tytuł utonąłby w dziesiątkach innych gier wypluwanych na konsolę Sony. Czy się udało? Jak najbardziej. Rayman sprzedał się w 4 milionach kopii na całym świecie i stał się 16. najpopularniejszą grą na tą konsolę. Zapewne wielu z Was ciekawi, jak powstał charakterystyczny design Raymana, który posiadał ręce i nogi oddzielone od ciała. Nie kryje się za tym jakaś wymyślna historia. Michael na pierwszym szkicu zaprojektował bohatera, który posiadał ramiona i nogi, jednak podczas animacji uznał, że zbyt dużo czasu zajmuje animowanie rąk i nóg, więc po prostu się ich pozbył, pozostawiając jedynie ręce i stopy. Jeśli chodzi o fabułę gry, cóż, nie była ona zbyt skomplikowana. Rayman rusza na ratunek istotom zwanym Elektuny. Aby je uwolnić, musi zniszczyć 102 klatki, w których są zamknięte. Tylko wtedy może stanąć naprzeciw głównego bossa, Mr. Darka. Gra posiadała jednak elementy Metroidvanii. Rayman w czasie podróży zdobywa nowe umiejętności, które pozwolą dostać się do wcześniej niedostępnych miejsc w poprzednich poziomach. Oznacza to, że gracz musiał wracać do pokonanych już poziomów, aby szukać klatek z Elektunsami. Wiele z nich było naprawdę sprytnie ukryte i wymagało małpiej zręczności. Rayman, ten klasyczny, pojawił się w końcu w 1995 roku. Najpierw na Atari Jaguar, następnie na PlayStation i Sega Saturn i na końcu oczywiście na PC-ty. Każda wersja czymś się różni. Czasami są to detale, ale nie zawsze. Zmiany są też w gameplayu, powodując, że niektóre wersje są łatwiejsze, a niektóre trudniejsze, ale o tym za chwilę. Rayman szybko po premierze zyskał potężną popularność, na tyle ogromną, że w 1999 roku postanowiono stworzyć serial animowany z tym bohaterem. Niestety pieniędzy starczyło jedynie na 4 odcinki. Nadal można je znaleźć na YouTubie, choć trzeba przyznać, że szału nie robią i nie dziwne, że serial nie doczekał się wszystkich planowanych 9 epizodów. Postawiono na grafikę 3D, która była na tamte czasy jeszcze dość uboga, przez co całość wypadała tanio i kiepsko. Uruchamiając Raymana, od razu w oko rzuca się fantastyczna, dwuwymiarowa, piękna i kolorowa oprawa w 65 000 kolorów. Do tego dochodzi niezwykle płynna animacja i scrolling. Nic dziwnego, że na Super Nintendo taka jakość była poza zasięgiem. Atari Jaguar mógł to udźwignąć, bo była to mocna maszyna w oprawie 2D, tak samo zresztą jak i PlayStation i Saturn. Co ciekawe, planowano też wersję na Sega Genesis 32X, jak i 3DO, ale te nigdy niestety się nie ukazały. Rayman doczekał się też kilku wersji beta i kilku wersji rozwojowych. Jedną z najciekawszych jest ta na Atari Jaguar, która pokazuje sporo różnic względem końcowej wersji. Oprócz zmian w interfejsie widać tutaj możliwość chodzenia Raymanem na rękach. Choć zasadność tego pomysłu zdaje się nie mieć sensu, to jest tutaj jednak tego powód. W wersji na Atari Jaguar Rayman ma ukrytą grę w Breakout, gdzie bohater, stojąc właśnie na rękach, odbija piłkę, próbując zniszczyć klocki w postaci śliwek. Co ciekawe, kod do uruchomienia tej minigry pokazuje się już podczas pierwszego lotu na komarze. Niemniej, jeśli dobrze poszukacie na internecie, jest wiele wersji beta i alfa pierwszego Raymana, choć pozostałe nie mają aż tak dużych różnic jak właśnie ta wersja. Nie da się ukryć, że Rayman zachwycał oprawą od pierwszych poziomów, które notabene są najbardziej okazałe. Mamy paralaksę tła, mnóstwo elementów ruchomych, latające motyle, podskakujące muchomory czy tańczące kwiaty. Bogactwo świata zachwyca. Twórcy wtłoczyli w grę mnóstwo pomysłów, które czekają tylko na odkrycie, na przykład to, że zrzucając owoc na przeciwnika, ten utknie mu na głowie i będziemy mogli po nim skakać. To jeden z wielu przykładów, których nauczymy się w trakcie gry, czasami
całkowicie przypadkowo. Rayman to 6 światów, które w sumie mają 60 poziomów. Na końcu każdego czeka na nas boss. Każdy poziom posiada ukryte klatki z elektunsami, które możemy poszukać dopiero jak zdobędziemy wszystkie moce. Rayman zyskuje je z czasem. Będzie to możliwość uderzenia pięściami na odległość, helikopter z włosów czy bieganie. Co jakiś czas dostanie umiejętność potrzebną tylko do danego poziomu. Może to być sadzenie roślinek, aby wspinać się wyżej, czy nieskończony helikopter. Gra również od czasu do czasu raczy nas zmianą gameplayu, na przykład lot na komarze. Gracze, którzy mają końską cierpliwość, znajdą też miejscówki bonusowe, gdzie za odpowiednią ilość niebieskich orbów będzie można uzyskać dodatkowe życie. Dlaczego powiedziałem końską cierpliwość? Bo tutaj dochodzimy do największej bolączki pierwszego Raymana. Jest to niewiarygodnie wysoki poziom trudności. Tak, Rayman nie wybacza błędów. Gra zmusi nas do tego, abyśmy wykonywali karkołomne sekwencje perfekcyjnie. Najmniejszy błąd może się skończyć utratą jednej kulki zdrowia, ale zazwyczaj to strata życia i rozpoczęcie poziomu od początku. Te są niezwykle perfidnie przygotowane. Do niektórych podchodziłem kilkadziesiąt razy. Znajdziemy tutaj skoki, które liczymy na milimetry, sekwencje wymagające nadludzkiego refleksu czy całkowitego opanowania umiejętności Raymana. Jeśli gdzieś powinie ci się noga, nie ma przebacz, zaczynasz od początku. Niektóre poziomy posiadają jeden, czasami 2 checkpointy, który zazwyczaj kończy wściekle trudną sekwencję, ale też jest przed kolejną, jeszcze trudniejszą. Poziom trudności w Raymanie rośnie w zastraszającym tempie. Już drugi świat z nutkami był dla wielu ostatnim, jaki widzieli, a dalej jest jeszcze ciężej. Gra wymaga, abyśmy wyryli poziomy na blachę. Perfidnie ukryte są klatki z elektunami, które na przykład są gdzieś na dole, a my nie wiemy, czy to przepaść, czy nie, więc ryzyko czasami się opłaca, a czasami prowadzi do naszej zguby i częściej niestety jest to drugie. Gra co prawda ma zapisy, ale nie są one zbyt pomocne, bo pojawiają się dopiero po ukończeniu całego świata. Jeśli Rayman straci wszystkie życia i kontynuację, nie ma przebacz. Game over i od początku. Niektóre potworne pomysły, jak na przykład ślizgie platformy, to wymysły jakiegoś psychopatycznego sadysty. Za każdym razem, gdy przechodziłem dany poziom, już sądziłem, że trudniej być nie może. A było. I to 2 razy trudniej. W pewnym momencie już kładłem lachę na szukanie klatek z elektunsami, byle tylko dobrnąć do końca poziomu, a każdy z kolejnych był opłacony tonami potu, wściekłości i zrezygnowania. Ale pod koniec gry byłem już mistrzem zen. Nic mnie nie potrafiło wyprowadzić z równowagi. Z uporem maniaka powtarzałem sekwencję raz za razem po kilkadziesiąt razy, aby małymi kroczkami radzić sobie coraz lepiej. Najśmieszniejsze jest to, że ze wszystkich wersji Raymana wybrałem tą najtrudniejszą, na Segę Saturn, która niemal w każdym zestawieniu 10 najtrudniejszych gier na tę konsolę będzie zapewne w pierwszej 5. Tutaj nie ma przebacz. Nawet granie na kodach dających nieskończone życia nie zmienia zupełnie nic. Równie dobrze nieskończona ilość żyć mogłaby być od początku. Nie miałoby to wpływu zupełnie na nic, poza tym, że nie trzeba czekać, aby odpalać grę od zapisu. Rayman to jednym słowem masakra. Ale, czym różnią się inne wersje Raymana? Lub inaczej, która jest najlepsza? Cóż, tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli chcesz najłatwiejszą wersję gry, która nie posiada ślizgich powierzchni, to będzie to wersja na Atari Jaguar, ale ta wersja nie posiada animowanego intra i kilku smaczków graficznych. Niestety też sterowanie padem od Jaguara nie jest tak dobre jak na pozostałych konsolach. Są tutaj też pewne zmiany w poziomach, na przykład lecąc na komarze można strzelać, ale powiedzmy sobie szczerze, głównie to kosmetyka. Jednak nie da się ukryć, że poziomy są łatwiejsze niż w innych wersjach. Wersja na PlayStation posiada intro, ale muzyka jest biedna, bo w formacie MIDI. Wersja na Saturna przez wielu jest uważana za najlepszą. Posiada intro, muzykę audio, no ale jest wściekle trudna. Wersja na DOS-a, cóż, tutaj jest różnie. Niektóre posiadają intro, inne wersje PC-owe nie posiadają. Ciężko tutaj jakoś to usystematyzować. Z czasem pojawiły się jeszcze wersje gry na Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS czy Android i iOS, ale nie miałem okazji w nie zagrać, choć spodziewam się mocnego obniżenia poziomu trudności. Jednak w tym filmie interesują mnie tylko
klasyczne odsłony. Dla chętnych chcących pomęczyć się dziś z Raymanem powstał ciekawy fanowski projekt nazwany Rayman Redemption, który jest, można by powiedzieć, remake'iem części pierwszej. Jest tutaj dużo zmian, przede wszystkim gra jest prostsza i wybacza więcej błędów. Dodano możliwość grania na szerokim ekranie, trochę nowych poziomów, skórek itd. To bardzo fajny projekt, ale nie jest to oryginalne doświadczenie. Na pewno jednak tutaj będziecie bawić się lepiej, bez obaw, że traficie do psychiatryka. Tytuł można pobrać całkowicie za darmo. Dziś klasyczny Rayman trochę pozostaje zapomniany. Popularność skradły mu dwie fantastyczne odsłony Origins i Legends z masą prześwietnych pomysłów i ładną komiksową grafiką. Jednak nadal największym wyzwaniem pozostaje pierwsza część. Gdzieś znalazłem artykuł, który wspominał, że jeden świat z klasycznego Raymana jest trudniejszy niż całe Origins czy Legends. I trudno się z tym nie zgodzić. Jednak wysoki poziom trudności sprawił, że niewielu ukończyło tytuł, a szkoda, bo tytuł był jednak tego warty. Jednakże cena, jaką trzeba zapłacić, aby dobrnąć do końca, jest zdecydowanie zbyt wysoka. To nadal piękny, dwuwymiarowy platformer, który nadal potrafi się podobać, ale szybko zamienia się w bezlitosne, sadystyczne monstrum, które sprawdzi naszego skilla na wszystkie możliwe sposoby. Tak czy tak, jeśli masz może cierpliwości, sprawdź. Jest takie powiedzenie, że w latach 80. i 90. gry były trudniejsze. To teraz weź pod uwagę to, że w latach 90. Rayman już uchodził za trudnego w porównaniu do tamtejszych gier i masz pełny obraz tego, co cię czeka. Klasyczny Rayman to nadal jednak całkiem fajny platformer, dlatego mogę powiedzieć tylko to, że polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj. Z drugiej strony znajdziesz filmy wygenerowane przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.